Niedawno byłem na przedpremierowych jazdach i prezentacji nowej marki w Polsce Xpeng albo Xpeng, jak kto woli. Korzystając z chwili czasu udało mi się nagrać chyba najciekawszy model G9. Poznajmy bliżej tego dość dużego i luksusowego SUV z Chin. Pierwsze wrażenie po bliższym spojrzeniu na Xpeng G9 utwierdza w przekonaniu, że mamy do czynienia z flagowym okrętem marki, czyli dużym SUV-em zaprojektowanym z myślą o globalnym rynku i konkurencji. Nie bójmy się tego stwierdzenia w segmencie premium. Zanim jednak zajrzymy do środka, zacznijmy tradycyjnie od bagażnika, a tu od razu w oczy rzuca się świetne wykończenie, przyzwoity zestaw audio i sporo praktycznych dodatków poprawiających komfort podróżowania. Są siateczki, dodatkowe źródło energii czy mnóstwo miejsca na dodatki i akcesoria pod sztywną podłogą. Jak widać, miejsca jest naprawdę mnóstwo, a dodatkowym atutem są składane z poziomu bagażnika oparcia kanapy, dzielone w proporcjach 60:40. Po ich złożeniu podłoga nie jest idealnie płaska, ale przestrzeń i tak jest pod dostatkiem. Bagażnik bagażnikiem, ale najważniejsze i najciekawsze skrywa się w środku. Sprawdźmy zatem, co oferuje swoim pasażerom topowy Xpeng albo Xpeng G9. Nie jest tajemnicą, że pod tą muskularną i naprawdę sporą gabarytowo sylwetką kryje się przestronna kabina. Zresztą sprawdźcie sami. No jest tu jakby luksusowo. Naprawdę miłe w dotyku materiały, jasna tapicerka, piękne przeszycia, aż trudno uwierzyć, że jeszcze do niedawna śmialiśmy się z wytworów chińskiej motoryzacji. Być może trochę przesadzę, ale takiego wnętrza nie powstydziłby się nawet producent premium z europejskiego topu. Oczywiście jakość wyjdzie z czasem i pierwszymi opiniami zadowolonych lub nie użytkowników, ale pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji m.in. podgrzewane skrajne miejsce na kanapie, porty USB i USB-C, oczywiście nawiewy na tył, kieszenie w drzwiach i jedynie głęboko schowane w szczelinę uchwyty ISOFIX są powodem do narzekania. Podłokietnik jest oczywiście obszerny i wygodny, posiada nawet symboliczny schowek z miękkim wykończeniem. Zabrakło jednak przejścia do bagażnika na dłuższe przedmioty. No nie może być idealnie. Na pocieszenie mamy ogromne okno dachowe, indywidualne haczyki i oświetlenie do czytania. Uwagę zwraca także przywiązanie do detali i ładne, stylistyczne smaczki. Jakość wykończenia nie ma się do czego przyczepić, jest miło w dotyku i bardzo solidnie, a miejsca pod poprzedzającym fotelem od groma. No bardzo mi się tu podoba. A zająć miejsce za kierownicą, a tam czeka na nas, no cóż, ekranoza, ale w dość dobrym wydaniu. Nie jestem fanem chowanych klamek, bo nie kojarzą mi się z elegancją, a ta pasuje do tego auta. Ale mniejsza z tym, zajrzyjmy do środka, rzucając wcześniej okiem na kanapę z tyłu. No ładnie to wygląda. A po zajęciu miejsca za kierownicą wita nas zestaw aż 3 ekranów. Centralnym punktem jest oczywiście imponujący podwójny ekran rozciągający się na całej desce rozdzielczej. Jeden dla kierowcy z kluczowymi informacjami, drugi panoramiczny, dedykowany pasażerowi i systemowi Infotainment X-Smart OS 4.0. System ten działa płynnie i oferuje mnogość funkcji od nawigacji po rozrywkę, choć na dłuższe zabawy i głębszą analizę nie miałem czasu i na pewno wrócę do tego podczas dłuższego testu już wkrótce. Konsola centralna jest szeroka i poprowadzona dość wysoko. Na plus zasługuje podwójna ładowarka indukcyjna z chłodzeniem. Niżej wygospodarowano mnóstwo miejsca na drobiazgi. Znalazły się oczywiście dodatkowe źródła energii.
Schowek pod podłokietnikiem jest bardzo pojemny i oczywiście świetnie wykończony, a ekran przed pasażerem to odrębna historia i tym też zajmę się podczas testu. Jest oczywiście wielokolorowe oświetlenie ambientowe, a ekran przed kierowcą jest stosunkowo niewielki, ale czytelny i naszpikowany najważniejszymi informacjami. Na plus zasługuje dość niewielka ilość połyskującego piano black oraz praktyczne drobiazgi jak schowek na okulary w podsufitce. Sprawdźmy jeszcze jakość wykończenia. Sami widzicie i słyszycie, że nie ma się do czego przyczepić. Ceny? Te startują od 252 900 zł za wersję RWD Standard Range o mocy 313 koni mechanicznych z baterią 78,2 kWh i zasięgiem 460 km według WLTP. Topowy wariant AWD Performance o mocy 551 koni mechanicznych z baterią 98 kWh i zasięgiem 520 km kosztuje co najmniej 312 900 zł. Na dziś to tyle, dziękuję za dotrwanie do końca i zapraszam do subskrybowania. Do zobaczenia, cześć!